Zupełnie inną intensywność miała cisza dla klimatu. Ponownie przeniosłem się pod polski Sejm. Tym razem trwała tam akcja publicznej medytacji organizowanej przez buddyjską wspólnotę Zen Kanon. Rozmawiałem z panem Przemysławem, jednym z organizatorów wydarzenia. Cisza dla klimatu, co to takiego? Cisza dla klimatu to nasza odpowiedź na to, co się dzieje z klimatem po czerwcowych upałach. Jeden z organizatorów tego wydarzenia zaproponował, żebyśmy zorganizowali rozmowę dla klimatu. I zaczęliśmy się regularnie spotykać. Spotykać w małym gronie? U siebie, znaczy we wspólnocie naszej buddyjskiej. No jakby szukaliśmy takiej przestrzeni, co możemy zrobić. W buddyjskiej filozofii bardzo ważna jest taka zasada nic nie robienia. A mogłoby się wydawać, że to znaczy zupełnie co innego niż znaczy. Dlatego, że buddyjskie nic nie robienie to znaczy, że jesteśmy stale w tym, co się dzieje, w tym, co jest, że się od tego nie oddzielamy. Miejsce jest dosyć specyficzne, zwłaszcza na wyciszenie. Centrum Warszawy, tuż obok Sejmu. Dlaczego akurat to miejsce? Wybraliśmy ten koniec przy Alejach Ujazdowskich, bo jak widać, na polityków nie bardzo możemy liczyć. W związku z tym jakby siedliśmy tam, gdzie są ludzie, prawda? Gdzie jest arteria komunikacyjna. Tylko i wyłącznie ludzie mogą sprawić, że politycy się zajmą tymi sprawami. Jest teraz bardzo dużo różnych ruchów ekologicznych, nowych inicjatyw związanych ze środowiskiem. I to, co jest dla mnie uderzające, to, że jest bardzo dużo pomysłów właśnie w jaki sposób można się angażować, jakie są różne pomysły na aktywizm. I jest dużo też takich inicjatyw, które wiążą się, no delikatnie mówiąc, z naruszeniem własnej strefy komfortu, tak? Myślę tutaj na przykład o aktach obywatelskiego nieposłuszeństwa, świadomego łamania prawa. Zastanawiam się właśnie, czy Pana pomysł też nie jest pewnego rodzaju zagospodarowaniem osób, które się w ogóle nie odnajdują w tych bardziej niekomfortowych, bardziej radykalnych w takim sensie inwazji na własną osobę, w takim sensie komfortu osób. Czy tutaj też coś może Pan powiedzieć? Na pewno tak się dzieje. Mhm. Dlatego, że bardzo wiele osób jest bardzo wewnętrznie zaangażowanych, natomiast ma bardzo dużą trudność wchodzenie w taką sferę ostrego konfliktu publicznego. Niezwykle szanuję, podziwiam i bardzo czuję się związany z ludźmi, którzy ryzykują i którzy gotowi są poświęcić jakby dużo właśnie po to, żeby działać i próbować naprawiać te rzeczy groźne, które się zdarzają. Myślę, że to, co robią, jest adekwatne do sytuacji. W związku z tym to raczej jest jakby obrona konieczna niż stosowanie przemocy. Pan by się odnajdywał w takich właśnie ostrzejszych formach protestu? Czy też to, że właśnie zorganizował Pan taki spokojniejszy wymiar tego protestu, nie jest jakąś odpowiedzią na Pana potrzeby albo na właśnie potrzeby innych osób, które, jak zakładam, się nie odnalazły? Czy to się bardziej dopełnia? Czy można brać udział w akcji bezpośredniej, a następnego dnia pójść na medytację? Myślę, że to jest ze sobą nierozerwalnie związane. Że taka akcja bezpośrednia z jednej strony
czerpie siły, a z drugiej strony może dzięki temu być właśnie adekwatna, skuteczna. Dzięki głębokiemu zakorzenieniu. Czerpie siły, co ma Pan na myśli? Najprostsze, znaczy to jest bardzo trudne działanie, bardzo wyczerpujące. Znaczy bardzo wiele ludzie poświęcają ogromne obszary swojego życia. Wiele ważnych rzeczy poświęcają. Znaczy po to, żeby móc działać, znaczy trzeba mieć do tego energię. Gdzieś musi być źródło tej siły. To źródło, znaczy trzeba być z nim w kontakcie. I właśnie siedzenie to jest, można powiedzieć, taki akt podstawowy. Skontaktowania się, znaczy z tu i teraz. Z tym, kim jestem. Z tym, gdzie jestem. Kim jestem. A gdyby miał Pan powiedzieć osobie, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z medytacją, jak by Pan opisał stan umysłu, na przykład po takiej 30-minutowej medytacji? Stan umysłu w medytacji to jest pustka. Wiele osób to przeraża. Dlatego, że jakby widzą to z takich zachodnich, zewnętrznych kategoriach. Dlatego, że tego nie przeżywają. Znaczy, jeżeli by to przeżywali, to zobaczyliby, że po prostu to jest taka nieograniczona przestrzeń, w której właśnie wszystko się mieści. To jest taka sytuacja, w której jesteśmy w kontakcie z całą rzeczywistością. Nie skupiamy się na czymś jednym. Nie pozwalamy, żeby jakieś nasze myśli, jakieś nasze uczucia nas zdominowały i nami władały. Czyli to jest, można powiedzieć, że właśnie medytacja i taki stan pustki to jest stan całkowitej obecności. To rozumiem, była pierwsza tego typu cisza dla klimatu. Macie już jakieś pomysły, co dalej? Zdecydowaliśmy, że będziemy siedzieli co kwartał, Co kwartał. w każde przesilenie. Czy ten gest medytacji w miejscu publicznym w przypadku ciszy dla klimatu ma być chęcią takiego wskazania, że jest polityczny problem i w tym sensie, czy ta medytacja ma być formą aktywizmu politycznego, czy to ma być też bardziej wskazówka na to, że dzięki medytacji można się wyciszyć i można sobie poradzić też z psychologicznymi skutkami katastrofy klimatycznej? Nie da się tych rzeczy oderwać od siebie. Po prostu, znaczy to jest obecność, która jest pełna. Czyli zarówno to jest jakby konfrontowanie się z sytuacją polityczną, jest to konfrontowanie się, znaczy jakby z ludźmi, z ich poglądami, znaczy ich charakterem, sposobem bycia. Tak jak Inga, znaczy tutaj jakby była wystawiona zarówno na ataki szaleńców, jak i na krytykę i też taką presję publiczną. Ten proces zrobił na Panu wrażenie? Właśnie w Ingi Zasowskiej, a wcześniej Grety Thunberg? Mogę powiedzieć, że oczywiście najpierw była Greta i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To jest taki moment, w którym jakby ona pokazała, że dzieci biorą odpowiedzialność za świat. I Inga miała wtedy 15 lat. Przepraszam, Greta miała wtedy 15 lat. Inga ma 13 lat. I robi to samo. A co jest z tym światem,
że dzieci muszą brać za niego odpowiedzialność. Znaczy, co my robimy, jaka jest nasza rola. Także muszę przyznać, że w naszych spotkaniach to był bardzo ważny motyw. Motyw zaangażowania młodych ludzi, też czasem właśnie dzieci, w sprawy polityczne i tego, co to oznacza dla świata dorosłych w tym sensie. Tak, znaczy to jakby w tym momencie muszę zapytać siebie, co ja robię? Co ja robię? Dlaczego pozwalam, żeby dzieci brały odpowiedzialność za sprawy dorosłych? Za skutki tego, co robiło między innymi moje pokolenie. Czy spotkał się Pan z, to się różnie teraz określa, smutkiem klimatycznym, depresją klimatyczną, z jakimiś takimi zjawiskami negatywnych stanów psychologicznych u osób, które konfrontują się z tymi różnymi raportami, artykułami naukowymi mówiącymi o katastrofie w różnych wymiarach ekonomicznym, społecznym, gospodarczym w przeciągu 10-15 lat. Różne są szacunki. Spotkał się Pan z czymś takim? Duża część naszych rozmów dotyczyła tego. A też rozmawialiśmy o tym, co kto gotów jest robić. Wiele osób mówi, że smutek i strach to jest coś, co je blokuje. Że to nie jest jakby droga, jakby podwyższanie poziomu lęku do robienia czegoś sensownego. Między innymi dlatego tak bardzo chcemy się odciąć od takiego dyskursu, który wchodzi w kłótnie, właśnie po to, żeby znaleźć przestrzeń. Właśnie to jest właśnie to źródło siły. Można działać na różny sposób. Jeżeli przestaniemy być zamknięci przez lęk, jesteśmy w stanie coś robić adekwatnie do swoich możliwości, zgodnie ze sobą. Wiele aktywistek i aktywistów zauważa powiększającą się przepaść między przyczynami kryzysu klimatycznego a brakiem konkretnych działań politycznych w odpowiedzi na nadciągającą katastrofę. Rozwiązaniem ma być aktywizm, w którym różne cele i emocje znajdują wyraz w postaci różnorodnych działań. W drugiej części porozmawiam m.in. o taktyce i postulatach nowych ruchów klimatycznych oraz o tym, jak oddolne inicjatywy organizują się wewnętrznie i podejmują decyzje. Na pierwszej w Polsce grupie wsparcia w depresji klimatycznej spróbuję zrozumieć psychologiczne i emocjonalne koszty kryzysu klimatycznego, a także samego aktywizmu. Pokażę też m.in. jak wyglądało ogłoszenie rebelii przez obywatelskie nieposłuszeństwo w centrum Warszawy oraz porozmawiam z jednym z jej uczestników.